Kelner bez pytania zabrał kieliszki i przyniósł szklaneczki. Wszystko było pokryte jakby wazeliną kłamstwa. Drugi etap, który odebrał mi jakby moją skórę, w której się właśnie przechowałem od urodzenia przez pierwszy i drugi pułk strzelców konnych, przez okupację, przez te klimaty poetyckie, przez te różne wydarzenia, zamachy i klęski, musiałem się zmierzyć z historią w nowym wydaniu. Bo byłem w końcu w moim życiu, jeśli tak można powiedzieć, ofiarą dwóch totalitaryzmów. W 1948 roku poszedłem na studia dziennikarskie, które głównie polegały na tym, że należało na kolejne zajęcia wykuć nieomal na blachę kolejny rozdział historii WKPB. A jeśli chodzi o sztukę autorską, pisarstwo, to było na drugim planie. To było po prostu budowanie kadr na czas przejmowania władzy nad umysłami. Znalazłem się dzięki protekcji mego brata w tygodniku Razem. To był tygodnik służby Polsce. Bardzo ładne, rotograwerowe pismo. I tam poznałem Jurka Janickiego, o 2 lata ode mnie starszego, który już był szalenie zaawansowany w dziennikarstwie, bo pisał sprawozdania z meczu Krakowia-Druga, Krowodrzanka, wynik 1-0 do przerwy, ale już był drukowanym autorem. I niestety obaj zostaliśmy przeniesieni razem. Nastąpiła fuzja tygodnika Razem z tygodnikiem Pokolenie, które było pismem Zarządu Głównego Związku Młodzieży Polskiej. I tu się zaczęło zdejmowanie skóry. W tym piśmie zebrane były kadry proletariatu z różnych stron, które cechowały się tym, że były wierne poglądom, ale niestety nie bardzo umiały utrzymać pióro w swojej ręce. I my byliśmy dosłownie co drugi, trzeci dzień filtrowani przez grupę ZMP-owców, którzy rządzili w tej redakcji, tam było kilkadziesiąt osób, bo byliśmy bez przerwy podejrzani, a szczególnie ja, człowiek z garbem inteligenckim, syn pułkownika, no to było już dla nich trudne do wytrzymania. Jurek Janicki był synem rejenta, w związku z tym też, no, ale wzywano nas i mówiono, no tym, musicie sobie zdać sprawę, że za rok, 2 klasa robotnicza ujmie pióro w swoje ręce, dosłownie to są teksty, które zapamiętają na całe życie. I wy staniecie się niepotrzebni, więc macie teraz szansę, żeby udowodnić nie tylko tym, że umiecie pisać, ale że wy myślicie tak, jak my myślimy. I to było właśnie zdejmowanie i wkładanie skóry. I myśmy z Jurkiem znaleźli na to jedyny sposób. Nie być w redakcji jak najdłużej, ale za to okupić się czymś, co im się spodoba. I ja wymyśliłem wtedy, wydaje mi się, że powinienem mieć prawa autorskie do pojęcia serialu, bo wymyśliłem wtedy, że popłyniemy Odrą, szlakiem Odry, od Koźla aż do Szczecina, barką, która płynie bardzo wolno, i opiszemy tę Polskę i od strony załogi, i od strony brzegu, który widzimy,
i to się nazywa Plan 6-letni z biegiem Odry. I te 6 czy 8 odcinków to był ratunek na miesiąc, bo to płynęło bardzo wolno. Myśmy popijali z tą załogą, co się dało, chodziło się na brzeg i stworzyliśmy pewien gatunek, odcinek po odcinku, no bo Plan 6-letni to było jednak drugim takim pomysłem, który nas ocalił i pozwolił nam żyć szeroko w krakowskich hotelach przez pewien czas. To było szlakiem Lenina. Więc pojechaliśmy do Poronina, żeby się dowiedzieć, czy żyje ktoś, kto na tej poczcie odbierał od Lenina przesyłki. I znaleźliśmy oczywiście, nie było możliwe, żebyśmy 2 psy gończe nie znaleźli kogoś takiego. Znaleźliśmy rozsypującą się staruszkę, która mówiła, tak, pamiętam jego rękę, jak wkładał w okienko i miał takie rude włosy na palcach. Ja to pamiętam, tak. I to był już jakiś napęd, bo już pojechaliśmy do więzienia, w którym był trzymany Lenin, więc w związku z tym Ulianow mogliśmy to opisać, kto teraz siedzi, a jak to było. I ta historia, potem kamienica w Krakowie, w której on przebywał, to nam znowu dało oddech niebycia w redakcji przez miesiąc. Ale jak wracaliśmy, to mówili, no to jest wspaniałe, gdzie byście to wynaleźli, to jest świetne, ale w pewnym momencie mieliśmy szereg trudnych przejść. Nie tylko my, bo na przykład w tym baraku na Dworkowej w Warszawie, to rozpadający się barak, było kilka redakcji. Była redakcja Pisma Harcerskiego, notatnik miesiąca Zetempowski, taki instruktażowy, było jeszcze jakieś pismo i właśnie to pokolenie. Ale na tym korytarzu spotykało się niebywałych ludzi, którzy też jak my nieśli swój garb wśród tego nowego naboru dziennikarskiego. No, na przykład Białoszewski Miron, poeta, chodził przykurczony z chlebaczkiem, a kiedyś stał się postacią, o której nie zapomni historia literatury polskiej. Było tam mieszanina bardzo wielu ludzi. Pamiętam, że poradnik harcerza, czy jakoś to się tak nazywało, rządził tym Maniusz Niewiarowski, wspaniały Żyd, dowcipny i on jeden wszystkich miał w nosie tych zetempowców i on mnie nauczył, co to znaczy być dziennikarzem. Ty za wysoko patrzysz, on mówił do mnie. Ty patrzysz ludziom w oczy, na ich kapelusz. Ty patrz, jakie oni mają buty. Ty patrz, czy te obcasy są zdarte. Ty zobacz, jaką drogę ten człowiek przeżył. Ty zacznij od butów. No i tak w ten sposób symbolicznie jakby był takim moim nauczycielem, który pokazał mi nieomal jak Egon Erwin Kisz, co to znaczy być reporterem. Ale nie można było pisać prawdy, bo byliśmy wysyłani na zaciąg zetempowski do PGR-ów, ponieważ PGR-y upadały, więc robiło się zaciąg zetempowski. Zetempowcy ochotnicy tam jechali i jak się przyjeżdżało, dowiadywało się, że nie mają co jeść, wybite szyby i że aktywistki zostały zgwałcone, ale o tym oczywiście pisać nie wolno. W kopalni Dimitrow zjeżdżałem na 800 metrów w dół i słyszałem fantastyczne historie od górników, ale wolno było tylko napisać, że brygada młodzieżowa wykonała 380% normy, a to, że oni się poprzedniego dnia pobili z tak zwanymi werbusami, w cudzysłowie, bo to były werbusy, to były ci, których się werbowało na wsi do pracy w górnictwie. Wszystko było pokryte jakby wazeliną kłamstwa. I to był okres, w którym chodziło się z garbatym, krótko mówiąc, bo oni chcieli nam właśnie tego garba inteligenckiego przyprawić i ratowaliśmy się tylko szczególnymi takimi właśnie pomysłami, na które wpadaliśmy przypadkiem, zwykle popijając
wódkę w Krakowie, nagle usłyszeliśmy, że w Słomnikach żyje człowiek, który przeprowadził Stalina przez granicę z królestwa do Galicji. Jezu. Człowiek, który przeprowadził Stalina, pseudonim Koba, sprawdziliśmy to w historii WKPB, jest tam wzmianka, że w 1914 roku Stalin został przeprowadzony przez granicę, Boże, w Słomnikach, ale trzeba to potwierdzić. Szliśmy wtedy pamiętam to jak dziś ten obraz, poszliśmy do ponurego budynku, gdzie była Wydział Historii Partii i tam siedziała towarzyszka Pająkowa. Dostać się do niej było bardzo ciężko. Była starą babą, miała takie dwie straszne purchle na twarzy i mówimy, podobno jest ktoś, kto przeprowadził Stalina przez granicę. Kto wam to powiedział? To jest na razie niesprawdzone, to jest w naszych archiwach, to będziemy dopiero sprawdzać. No ale nie możemy wiedzieć, gdzie to było. Nie, tego w ogóle nie powiem. No ale jak mówią w Myślenicach, że w jakich Myślenicach? To było w Słomnikach. No to już wiemy, że w Słomnikach. No ale ja mówię, czy ten człowiek to w ogóle jeszcze żyje? To są sprawy w badaniu i tak dalej. To był pracownik drogowy, ale nie rozmawiamy. Przyjedźcie za pół roku, może to tego. No, jak myśmy wyszli z tego Wydziału Historii Partii w PKS do Słomnik, zaczęliśmy się rozpytywać, kto tutaj był takim robotnikiem, a to tam mieszkają. Poszliśmy i rodzina zebrana przy kolacji mówi, no właśnie był wtedy wieczór, nam dziadek to opowiadał. Ktoś zapukał i dziadek go miał zaprowadzić. I dziadek, czy jadł coś? Jadł to samo co my, to znaczy kaszę i mleko. My to wszystko piszemy skrupulatnie i mamy tę, ale dziadka nie ma. Jest w Katowicach. No to niech dziadek nas poszuka w hotelu w Krakowie. Rano świtem nazajutrz jest już dziadek. Przyjeżdża i mówi, ja wszystko powiem pod warunkiem, że mój syn dostanie w Katowicach mieszkanie na pierwszym piętrze nad piekarnią. No więc zaczynają się targi. Obiecujemy mu, że syn będzie miał drogę usłaną różami, jeśli on nam opowie wszystko, a jak to się wydrukuje, to będzie podstawa, żeby jemu pomóc i tak dalej. Więc on nam opowiada, my to zapisujemy, przywozimy do redakcji, no zachwyt. Ktoś przeprowadził Kobę Stalina przez granicę. Przecież to jest żywy ślad, to jest w ogóle coś niebywałego. Piszemy ten reportaż dokładnie tak, jaką kaszę jadł i tak dalej, wszystko te szczegóły. Oczywiście tekst idzie do Wydziału Historii Partii na Aleje Jerozolimskie i on jest wysłany do Moskwy i nigdy stamtąd nie wraca. Nigdy nie wrócił ten tekst i ja żałuję, że nie mieliśmy odpisu, bo moglibyśmy teraz sobie odświeżyć, znaczy teraz mówię w czasach, kiedy już zmieniliśmy skórę, ale wszystko to już zginęło. Pamiętam, że odpis poszedł przed drukiem byli zachwyceni w redakcji, no w ogóle mieć taki materiał, ale Wydział Historii Partii wysłał to do Moskwy i z Moskwy takie rzeczy nie wracały. To się sprawdziło całkowicie, bo raz z Jurkiem Janickim dowiedzieliśmy się, że pod Wrocławiem, gdzie lubiliśmy jeździć, bo tam było mnóstwo lwowiaków, a Jurek był również lwowiakiem, więc czuliśmy się tam jak u siebie w domu i tam usłyszeliśmy, że pod Wrocławiem jest fabryka papieru, której dyrektorem jest ktoś, kto był kucharzem na Aurorze. Na Aurorze, no Aurora to daje nam mniej więcej 2 miesiące życia. No więc odbyło się to spotkanie
które było bardzo długo przygotowywane, jakieś pertraktacje, głównie portier hotelu Monopol w tym, bo to Lwowiak był, więc on chciał nam iść na rękę, ale on wiedział, jak tam do tamtego dotrzeć. W końcu po pertraktacjach ustalono, że pan nomen omen nazywał się Gorbaczewski, przybędzie na spotkanie do hotelu Monopol. I stolik był przez nas zamówiony. Przy tym stoliku mieliśmy być ja, Jurek Janicki, który znał dobrze rosyjski, i nasz fotoreporter Jurek Lewiński, żeby umowa była taka, że ja będę się starał mniej pić, będę notował, Jurek będzie rozmawiał, a Jurek będzie panował nad sytuacją, żeby w razie czego ciachnąć jakieś zdjęcia, jak się uda i tak dalej. Jak w drzwiach stanął kwadratowy człowiek w sztywnym, galowym garniturze, to kelner bez pytania zabrał kieliszki i przyniósł szklaneczki. No i w tej sytuacji zaczęła się nasza walka o wyrwanie jakichś informacji od marynarza, autentycznego marynarza z Aurory. Nie, on nie był kucharzem, on był podbosmanem jakimś. Jak to się nazywa, już w tej chwili nie pamiętam, bo potem się okaże na końcu, że kucharz to miał pierwsze miejsce przed nim w czymś. I jak zaczęło się to opowiadanie, jego bardzo był czujny, Jurek go tam podpytywał, ja notowałem, ale jemu się to coś nie podobało. Mówi: Malczyk, czego ty nie pijesz? No, ja mówię, dlatego, że ja mam pęcherz chory i muszę często biegać. Wsiepaj dom. No i jak poszliśmy tam, nastąpiła demonstracja mocy w ogóle naszych. On popatrzył takim wzrokiem pełnym litości na nasze wysiłki spełnienia czynności fizjologicznej, po czym jak sam pokazał, jak jest w stanie na 4-metrowy sufit tego starego hotelu Monopol dać dowód swojej prężności, to nie mieliśmy wątpliwości, że on jest mistrzem świata. Ja mówię, no to byliście, mówi, przede mną był kucharz. Ja miałem dopiero drugie miejsce, przez komin Aurory. No, te szczegóły nie mogły być ujawnione oczywiście, ale były dla nas pożywką na niebywałą w ogóle jakąś radość z tego zawodu, że dociera się do tak dziwnych ludzi i takie historie. Opisaliśmy tę Aurorę w sposób godny i pełen szacunku, jego drogę życiową i tak dalej. Był dyrektorem papierni pod Wrocławiem, wtedy, kiedy spotkaliśmy go w 1953 roku. I ten tekst pełen w ogóle aplauzu przyjęła go redakcja z zachwytem, że mamy coś tak oryginalnego jak wyznania prawdziwego marynarza Aurory. Poszedł do Wydziału Historii Partii, czekaliśmy i nigdyśmy się nie doczekali, bo poszedł do Moskwy i nigdy nie wrócił. Także to były takie opowieści, jak wyglądało zdejmowanie skóry z garbatego inteligenta, który znalazł się w redakcji pisma, w którym kiedyś klasa robotnicza miała ująć pióro w swoje ręce.